W roku 1860... nie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Traktor Studio. Nazywam się Dominika Lichy i w dzisiejszym odcinku dedykowanym Camille Claudel opowiem Wam, jaką cenę można zapłacić za swój talent, dlaczego Paryż XX wieku nie był w stanie zaakceptować genialnej kobiety oraz jak zaczęła się i skończyła miłość Camille do pewnego rzeźbiarza. Zapraszam. Camille Claudel urodziła się w roku 1864 na północy Francji w mieszczańskiej rodzinie. Była najstarsza ze swojego rodzeństwa, miała młodszego brata i siostrę. Natomiast od dziecka właściwie rodzice widzieli, że Camille mocno się wyróżnia na ich tle, ponieważ wszystkie jej zainteresowania kręciły się wokół rzeźbienia, sztuki, natury. Uwielbiała swobodę, uwielbiała przebywać sama i tak naprawdę jej matka i siostra nigdy nie akceptowały jej zainteresowań. Jedynie przyjaciela znalazła w swoim młodszym bracie, który podziwiał jej świat wewnętrzny oraz to, co tworzy. I też ojciec Camille bardzo wspierał ją w jej pierwszych twórczych zmaganiach, bardzo kibicował i chciał, żeby ona kontynuowała swoją pasję na drodze zawodowej. I tak, kiedy Camille była już trochę starsza, jej ojciec postanowił, że sprowadzi z Paryża znanego twórcę, rzeźbiarza, który oceni, czy Camille faktycznie ma talent i czy warto inwestować w jej przyszłość jako rzeźbiarki. Mężczyzna przyjechał do nich do domu, zobaczył jej pracę, zobaczył jej rzeźby pierwsze i stwierdził, że jak najbardziej ma talent i należy ten talent rozwijać. Nie w tym miejscu, w którym mieszkali, ponieważ nie było tam żadnych możliwości, ale właśnie w Paryżu. To oczywiście było powodem do kłótni jej rodziców, ponieważ matka nie chciała przenieść się ze wsi, nie chciała zostawiać życia, które tam prowadzili, do stolicy, która kojarzyła jej się z rozpustą, z brakiem zasad, brakiem moralności, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Camille miałaby wejść właśnie w środowisko artystyczne, które nie cieszyło się dobrą sławą. Natomiast jej ojcu tak bardzo zależało na tym, żeby ona mogła rozwijać swoją pasję, ponieważ również widział w niej ogromny talent i potencjał. W końcu postawił na swoim i faktycznie w roku 1880, kiedy Camille miała lat 16, cała rodzina przeniosła się do Paryża. Kiedy rodzina zamieszkała już w Paryżu, Camille poczuła się dopiero tam jak w domu, była zachwycona stolicą Francji. Uwielbiała spacerować wąskimi uliczkami, obserwować ludzi, chłonąć atmosferę właśnie kawiarni, paryskich ulic. Niestety matka wciąż była wściekła na to, że musiała skończyć ze swoim wiejskim życiem i przenieść się do miasta. Była przerażona tym, jak środowiska artystyczne funkcjonują. Przerażało ją to, że były to głównie męskie środowiska, do których zapraszano właściwie jedynie prostytutki. Dla kobiet artystek było bardzo mało miejsca, mało przestrzeni, a nawet jeżeli się pojawiały, to one też były od razu klasyfikowane jako kobiety lekkich obyczajów. Także być może z troski, być może z martwienia się o dobro córki, ale też o honor swojej rodziny, matka była przekonana, że jeżeli Camille wejdzie w takie śliskie, podejrzane, nie cieszące się dobrą sławą środowisko, wkrótce sama będzie tak oceniana i być może w związku z tym właśnie jej cała rodzina popadnie w niełaskę. Wkrótce Camille w wieku 17 lat dostała się na akademię, która kształciła artystycznie kobiety i całkowicie oddała się nauce, pracy i wkrótce również założyła z innymi koleżankami z roku atelier kobiece, które stało się bardzo popularne, które było oceniane jako najlepsze w Paryżu, także Camille była przeszczęśliwa, że może w końcu realizować bardziej profesjonalnie swoje zainteresowania. Natomiast przez to, że konflikty w domu coraz bardziej narastały, matka była coraz bardziej wrogo do niej nastawiona i też nastawiała negatywnie do niej jej rodzeństwo. Camille unikała przebywania w domu i jak najwięcej właśnie spędzała czasu w szkole, w swoim atelier, ale też korzystając z atrakcji miasta. Kiedy Camille trafiła na rzeźbę Wiek Brązu Augusta Rodina, od razu zakochała się w talencie, umiejętnościach tego rzeźbiarza, była absolutnie nim zafascynowana,
Auguste Rodin wówczas był jeszcze niepopularny, już dość niemłody, bo od Camille był starszy o 24 lata, natomiast na pewno był rzeźbiarzem kontrowersyjnym, o którym było głośno, który szokował swoim trybem życia, nawet jak na standardy środowiska artystycznego. W każdym razie Camille dostrzegła w nim ogromny talent, uznała go za swojego mistrza i jak się wkrótce miało okazać, miała okazję go poznać w jednej kawiarni. I tak w rozmowie bardzo szybko zorientowali się, że wzajemnie sobie się podobają. Oczywiście na trochę innych poziomach, ponieważ Camille widziała w nim mistrza, autorytet, od którego może się bardzo wiele nauczyć. Natomiast Auguste dostrzegł w niej bardzo wrażliwą, bardzo delikatną, wycofaną, trochę skromną, ale piękną młodą kobietę, która jest obdarzona ogromnym talentem i ogromną wiedzą. I już na tym spotkaniu Auguste zaproponował jej współpracę. To oczywiście nie było, jakby realizacja tego nie była taka prosta, ponieważ w tamtym czasie i dla niego, i dla niej była to dość niemoralna propozycja. Natomiast oboje bardzo chcieli współpracować. Camille oczywiście z racji tego, że chciała się wielu rzeczy nauczyć od niego, a on dlatego, że widział w niej bardzo duży potencjał i po prostu mogła mu pomóc przy jego nowej realizacji. Była to Brama Piekieł, na którą dostał niedawno zamówienie. Natomiast z racji tego, że właśnie bardzo negatywnie patrzono na to, gdy kobieta pracowała jeszcze w środowisku męskim, zarabiała pieniądze, Camille musiała ten fakt ukrywać przed rodziną i pracę między właśnie swoim atelier a nauką w szkole zaczęła dzielić również z Augustem w jego pracowni i umówili się na to, że będzie do niego przychodzić raz w tygodniu i pomagać mu właśnie w realizacji tego dzieła. Camille była zafascynowana tym, jak Auguste Rodin pracuje. Kiedy rzeźbił, całkowicie poświęcał się swojej pracy, odcinał się od świata, od ludzi, był bardzo zdyscyplinowany. To, co jemu podobało się w niej, to nie tylko ogromny talent i umiejętności, ale również to, że ona w niczym nie przypominała kobiet, które dotychczas znał. Jak powszechnie było wiadomo, był w stałym związku z kobietą, z którą był właściwie od samego początku swojej kariery. Natomiast miał wiele romansów, między innymi właśnie z modelkami. I kiedy spotkał Camille, ona zupełnie nie przypominała takich kobiet. Była zdystansowana, bardzo skromna, poważna, nie kokietowała i być może dlatego, że rozumieli się na wielu płaszczyznach, głównie właśnie zawodowych, i była dodatkowo jeszcze młodą, piękną kobietą. On całkowicie oszalał na jej punkcie, był nią zafascynowany, no i wkrótce zakochał się zresztą z wzajemnością. Ich drogi na chwilę się rozłączyły, kiedy Camille dostała się w wieku 18 lat na studia, jako jedna z niewielu kobiet. Weszła w grono młodych mężczyzn i nie do końca potrafiła się między nimi odnaleźć. Tak jak powiedziałam, ona była dość zdystansowana, nie zachowywała się jak większość kobiet, modelek, które bardzo dobrze rozumiały się ze studentami. Także było jej bardzo trudno przebywać razem z nimi. Wkrótce jednak została zaakceptowana, ale nigdy tak nie do końca wpuszczona do męskiego grona. Natomiast odnosiła ogromne sukcesy jako rzeźbiarka, bardzo jej pracę doceniano i tak na jednych zajęciach, na których była, pojawił się Auguste Rodin, który miał zastępować jednego nauczyciela w trakcie tych zajęć i para ponownie się spotkała. Jeszcze bardziej między nimi zaiskrzyło, ponieważ Camille była co prawda o rok starsza, ale widocznie wystarczająco, żeby uznać ją już za nie wiem, bardziej dojrzałą kobietę. I faktycznie bardzo szybko Auguste ponownie zaproponował jej tym razem stałą współpracę. Oficjalnie jako asystentka miała przychodzić do niego do pracowni, ale tak naprawdę miała wykonywać pracę równorzędną. Miała kończyć detale w rzeźbach Augusta, ponieważ była w tym dużo lepsza od niego. Także wykańczała dłonie i stopy postaci.
Najbardziej martwił się ojciec, że Camille przez tak intensywną pracę w pracowni Augusta zaniedbuje swoje samodzielne działania, natomiast Camille była tak zafascynowana Augustem, że uważała, że praca u mistrza po prostu może przynieść jej same korzyści. Ich relacja również zaczęła się coraz bardziej pogłębiać, stawać się coraz bardziej intymna i wkrótce zaczęli mieć romans, co oficjalnie nie było komentowane, natomiast nieoficjalnie wszyscy o tym wiedzieli. Oni oczywiście nie mogli oficjalnie przyznawać się do tego, że coś ich łączy, ponieważ to po pierwsze zagrażałoby karierze Augusta Rodena, który mógłby być oskarżony o romans z uczennicą. Natomiast jeżeli chodzi o Camille, no to oczywiście z racji tego, że była kobietą, tego typu romanse były nie do przyjęcia, były nieakceptowalne i po prostu mogły ją zniszczyć. Co jest, wydaje mi się, dość dużą hipokryzją, ponieważ jak mówiłam wcześniej, środowisko artystów miało dość luźne podejście do kwestii intymnych, ale też w ogóle do zasad, które obowiązywały w społeczeństwie. Natomiast w tym przypadku para musiała się ukrywać z tym faktem, żeby wzajemnie nie zniszczyć sobie możliwości rozwoju. Fakt, że August był zafascynowany młodą rzeźbiarką, nie przeszkadzał mu w tym, żeby nadal kontynuować swój stały związek, nadal romansować nawet na oczach Camille z innymi modelkami, co podejrzewam, że początkowo być może nie przeszkadzało jej w aż takim dużym stopniu. Być może miała nadzieję, że one wkrótce się skończą. No niestety, jak przyszłość pokazała i dalszy los tego związku, August nigdy nie zrezygnował ze swojego życia. I o ile Camille była w stanie na jakiś czas zaakceptować fakt, że August ma kolejne romanse z modelkami, tak coraz bardziej frustrował ją fakt, że jest w stałym związku z Rose, która prowadziła mu dom, wychowywała mu syna, która tworzyła mu bezpieczny dom, do którego mógł wrócić po pracy i po odbytych romansach z innymi kobietami, która czekała na niego z posiłkiem i dzięki której tak naprawdę mógł rozwijać karierę. Kiedy Auguste Rodin stworzył Kucającą kobietę, Camille w odpowiedzi stworzyła swoją własną rzeźbę i August nie był w stanie wyjść z podziwu, z jak bardzo utalentowaną kobietą ma do czynienia. Ich wersje znacząco się różniły, co tylko pokazuje, jak różne mieli podejście do kobiecości. Rzeźba Augusta była bardzo wyzywająca, seksualność kobiety bardzo otwarta, jawna, wyuzdana, natomiast kobieta Camille była zawstydzona, delikatna, czuła. Także myślę, że właśnie dokładnie w taki sposób postrzegali seksualność kobiet. August, pomimo tego, że był starszy od niej o wiele lat i pomimo tego, że miał dużo większe doświadczenie, radził się Camille w kwestiach własnej twórczości, przyjmował jej krytykę, stosował się do niej, tak bardzo cenił jej postrzeganie, jej umiejętności i jej widzenie. W związku z tym, że byli tak blisko, on również pomagał jej rozszerzać kontakty, dbać o zamówienia, ponieważ Camille nie miała takiej łatwości, nie miała takiej umiejętności zabiegania o właśnie kontakty towarzyskie, ale też zawodowe. Dlatego zdecydowanie można powiedzieć, że on był taką osobą, która dbała o to, żeby jej kariera się rozwijała i też tak naprawdę ona w tak młodym wieku zyskiwała coraz większą sławę, coraz większe uznanie, aż wkrótce uzyskała światowe uznanie i docenienie. W domu rodzinnym Camille niestety nic się nie zmieniało. Z jej sukcesów cieszył się wyłącznie ojciec, który jej niezwykle kibicował i chciał, żeby to światowe uznanie jak najdłużej się utrzymało. Martwił się o to nadal, że za dużo pracuje u Augusta i że w związku z tym nie rozwinie swoich skrzydeł i nie stanie się do końca autonomiczną artystką. Natomiast Camille uspokajała go i mówiła, że to jest właściwie dla niej jako kobiety jedyna droga, żeby zaistnieć w świecie. Matka, siostra, później brat, ukochany brat Camille, który został przekabacony przez nie,
Patrzyli wrogo na jej zajęcie, uważali, że to, że kobieta jest artystką, rzeźbiarką, że sama na siebie pracuje i zarabia pieniądze, jest powodem do wstydu, także nie miała z ich strony właściwie żadnego wsparcia ani akceptacji. Ale żeby zaznajomić się z Augustem, z jego partnerką, a trochę bliżej go poznać, rodzice Camille postanowili zaprosić go na wieś. I tak się stało. Para przyjechała do nich na wieś. Rodzice ani rodzina oczywiście nie domyślili się, że August ma romans z ich córką. Natomiast Rose zobaczyła w tamtym momencie, kiedy widziała tę dwójkę razem, że oni faktycznie tworzą jakiś swój własny, unikalny świat, do którego nikt nie ma wstępu, że świetnie się rozumieją, że ich połączenie jest poza słowami i coraz bardziej czuła się zagrożona przez tę dziewczynę. Kiedy Camille miała 22 lata, postanowiła trochę zwiększyć przestrzeń w ich związku i wyjechać do Anglii do swoich koleżanek, które poznała w szkole i z którymi razem tworzyła atelier. I faktycznie była to dla niej bardzo dobra decyzja. Natomiast Rodin przeciwnie, dla niego rozłąka była tragiczna, traumatyczna, bardzo źle czuł się, kiedy nie miał obok siebie młodej rzeźbiarki. Podobno nawet pojechał za nią do Anglii, natomiast ona nie chciała się z nim spotkać. Natomiast po powrocie do Paryża ich romans stał się jeszcze bardziej burzliwy, ponieważ August zrozumiał, że kobieta ta całkowicie owładnęła jego umysłem, jego duszą, nie jest w stanie bez niej żyć ani tworzyć. Natomiast Camille coraz bardziej czuła, że nie jest w stanie zaakceptować tego, że musi dzielić się Rodinem z innymi kobietami, a zwłaszcza z Rose, i że to ona nazywana jest panią Rodin, a nie Camille, i że to Camille musi stać w cieniu i ciągle się ukrywać. W związku z tym podczas jednej kłótni wymusiła na nim podpisanie umowy, w której August obiecał jej, że naukę poświęci wyłącznie jej i tylko będzie dbać o jej interesy zawodowe, że będzie jej wierny, lojalny wobec jej osoby, że ukróci romanse ze wszystkimi kobietami. Po 6 miesiącach wezmą ślub i na jakiś czas wyjadą z Paryża. No niestety, jak się wkrótce okazało, nie dotrzymał żadnej z tych obietnic, a Camille coraz bardziej pogrążała się w rozpaczy, w żalu, ale też w zazdrości i niespełnieniu. To, co zrobił August, to wynajął dla nich 2 miejsca, jedno wspólne atelier, w którym razem mogli pracować, oraz osobną pracownię dla Camille. I to na jakiś czas zbliżyło ich do siebie, ponieważ nie musieli już się ukrywać przed innymi pracownikami, przed wścibskimi oczami innych ludzi i spędzali ze sobą bardzo dużo czasu. Camille też wtedy bardzo dużo pracowała, bardzo intensywnie i była bardzo szczęśliwa, że ma przy sobie Augusta dużo dłużej niż wcześniej. To niestety nie spodobało się Rose, która dostrzegła, że coraz bardziej traci swojego partnera. W związku z tym postanowiła któregoś wieczoru odwiedzić Camille, kiedy ta była sama w pracowni. Zrobiła jej ogromną awanturę, zagroziła, że Camille już nigdy nie zobaczy Augusta. I kobiety tak bardzo się pokłóciły, że Camille została w pracowni na noc. Była w tak silnych emocjach, że po prostu zasnęła i nie wróciła do domu. I kiedy pojawiła się tam nad ranem, rodzice zorientowali się, że najprawdopodobniej ma romans z Augustem. I to był powód, dla którego wyrzucili córkę z domu. Camille oczywiście było najbardziej przykro ze względu na jej ojca, ponieważ nie chciała go zawieść, nie chciała zawieść jego zaufania. Natomiast no niestety rodzice i cała rodzina czuła się przez nią oszukana, zdradzona, zawstydzona też tym faktem, w związku z czym postanowili, że Camille nie będzie z nimi dłużej mieszkać, że skoro ma romans z Augustem, to powinna być na jego utrzymaniu, no i też oczywiście utrzymywać się sama ze swojej pracy. Camille zatem zabrała swoje rzeczy i przeprowadziła się do ich wspólnego atelier. Natomiast to, co tam zastała, to głównie samotność i cisza, ponieważ po awanturze Camille z Rose, August przez długi czas nie pojawiał się w tej pracowni i Camille nie miała wiedzy na temat, czy wróci, czy kiedy wróci, i w związku z tym jej życie
ograniczyło się głównie do tworzenia, do czekania na Augusta i do myślenia, czy jeszcze kiedykolwiek się spotkają. Kiedy Camille wyprowadziła się ze swojego rodzinnego domu w Paryżu, aż huczało od plotek, co teraz będzie z relacją Augusta i Camille. Prawda jest też taka, że właściwie tylko August mógł przywrócić jej dobre nazwisko, żeniąc się z nią. Natomiast nie zrobił tego, ponieważ uważał, że jako artysta nie musi się stosować do zasad społecznych, ponieważ jest wolnym człowiekiem. Wydaje mi się, że było to bardzo wygodne tłumaczenie, ponieważ on jako mężczyzna tak naprawdę w tej sytuacji był traktowany może żartobliwie, może złośliwie, natomiast jakby ujawnienie romansu z Camille nie zagroziło jego karierze, a ona została skazana na ostracyzm, wykluczenie, została okryta hańbą i tak naprawdę została w tym momencie skazana wyłącznie na niego, który pojawiał się w pracowni od czasu do czasu, który miał dla niej coraz mniej czasu, ponieważ chciał zapewne polepszyć swoje relacje z Rose, ze swoją stałą partnerką, i właściwie konsekwencje tego romansu poniosła wyłącznie Camille. Ona oczywiście ten czas samotności, odizolowania od ludzi poświęcała swojej sztuce. W tym czasie skończyła swój projekt rzeźby Sakuntala, który został bardzo doceniony na salonie sztuki. Zaczęła też projekt swojej rzeźby Walc. Także z pewnością była osobą, która w samotności wiedziała, co ze sobą zrobić i nie był to dla niej jakiś wielki problem. Też w tym czasie zaczęła tworzyć popiersia Augusta Rodina, w które wylewała całą swoją miłość, wszystkie swoje uczucia. I tak wkrótce po licznych pochwałach, artykułach o Camille w gazetach, po słowach uznania nie było śladu. Camille stała się niewidziana, nie mówiono o niej, nie składano zamówień na jej pracę. Podejrzewam, że miało to związek właśnie z tym, że padł na nią cień wygnania, wykluczenia. Stała się niepopularna i tak naprawdę wtedy zrozumiała, że dotychczas całe swoje życie, twórczość, zaangażowanie poświęciła relacji z Augustem, pracy u niego, dla niego, a nie własnej autonomii i budowaniu swojego zaplecza. Chociaż oczywiście też trzeba pamiętać, że to były czasy, w których kobiety samoistnie raczej nie funkcjonowały. Musiały mieć przy sobie mężczyznę, który sankcjonował ich twórczość. Zresztą nawet potem niektórzy nie wierzyli w to, że Camille sama tworzy swoje rzeźby i przypisywano ich autorstwo właśnie Augustowi, ponieważ dla wielu było to niemożliwe, żeby kobieta była tak genialna i miała takie umiejętności. Także to też nie jest tak, że jej wybór pracowania dla Augusta był bezzasadny. Wydaje mi się, że to była wówczas jedyne mądre rozwiązanie dla niej. Ale nie zmienia to faktu, że w tamtym momencie zobaczyła, że bez niego ma naprawdę małe znaczenie i że może się okazać tak, że jej kariera stanie w miejscu. Wkrótce jednak August zaproponował Camille wyjazd z Paryża, ponieważ dostał zamówienie na wykonanie podobizny Balzaca, a miał taką technikę, taką metodę właściwie poznawania postaci, które miał wyrzeźbić od strony ich życia, od strony ich osobowości, od tego, w jakich środowiskach przebywali, jakie miejsca oglądali, tak żeby jak najbardziej poznać ich osobowość, ich życie, ponieważ Rodin uważał, że tylko w ten sposób będzie w stanie wyrazić charakter tego człowieka. I właśnie w taką podróż śladami Balzaca zabrał Camille. Zresztą ona bardzo dobrze rozumiała jego podejście jako jedna z nielicznych. Oboje w sposób naturalistyczny starali się w swoich rzeźbach przedstawiać rzeczywistość, co wtedy nie było aż tak popularne. I właściwie w tej podróży, kiedy na przykład przebywali w zamku nad Loarą, Camille czuła się po raz pierwszy szczęśliwa, czuła się bezpiecznie i dobrze, mając na wyłączność Augusta, co oczywiście było iluzją, ponieważ to wynikało raczej z okoliczności, a nie z tego, że August postanowił zerwać ze swoim dotychczasowym życiem.
Podczas wizyty na zamku Camille również poznała młodą dziedziczkę, która stała się modelką do jej rzeźby La Petite Châtelaine. Bajka jednak nie trwała długo, w końcu musieli wrócić do Paryża i tam Camille ponownie musiała zmierzyć się z rzeczywistością, w której jako genialna artystka, która tworzy na równi z innymi mężczyznami, na równi z Augustem, i pomimo tego, że jest uznana za niezwykle zdolną rzeźbiarkę, musi żyć na marginesie. Nikt nie dbał o to, żeby miała zamówienia, o to, żeby wróciła do społeczeństwa, do normalnego życia między ludźmi. Co myślę, że dla niej było bardzo dotkliwe, ponieważ była młodą, świetną artystką i zapewne wyobrażała sobie, że jej życie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Co też tylko pokazuje, jak bardzo nierówne standardy obowiązywały w tamtym czasie. Zresztą myślę, że do dzisiaj jest podobnie, może trochę lepiej, ale pod względem tego, jak traktuje się i ile rzeczy wybacza się mężczyznom, a jak surowo traktuje się kobiety, tutaj powiedziałabym, że niedużo się zmieniło. Kiedy Camille miała 26 lat, postanowiła odciąć się przynajmniej na jakiś czas od Augusta Rodina i zaczęła tworzyć na własną rękę autonomiczne dzieła. Natomiast ten krok zrobiła o kilka lat za późno i doskonale zdawała sobie z tego sprawę. Mimo wszystko odcięcie się od niego bardzo dobrze jej zrobiło. Zresztą za każdym razem, kiedy postanawiała wykonać taki ruch, bardzo dobrze wykorzystywała czas, kiedy była samotna, ponieważ najwięcej wtedy tworzyła i tak tutaj kończyła już projekt walca. Zaczęła pracę nad nowymi, takimi jak Sybil czy Wiek dojrzały. August przeciwnie, za każdym razem, kiedy ona się oddalała, czuł niepokój, bał się jej autonomii, bał się jej wolności. Myślę też, że miało to związek z tym, że ona mu po prostu bardzo dużo pomagała nad jego pracami i kiedy tracił możliwość korzystania z jej pracy, być może też było to dla niego szkodliwe i niekorzystne. Kolejnym krokiem Camille ku samodzielnemu życiu i samodzielnej pracy było wyprowadzenie się z ich wspólnej pracowni do własnej. Camille czuła, że relacja z Augustem tak naprawdę przynosi jej głównie negatywne emocje i negatywne stany i że przez cały ten okres swoich najlepszych lat życia i takich lat, w których mogła zawalczyć o siebie i o swoją pozycję, oddała mu czas, swoją energię, swój talent, swoją pracowitość, swoją młodość, swoją energię. I właściwie w zamian nie otrzymała nic. Została zhańbiona, została sama, została odarta z godności. Podejrzewam, że nie dlatego, że sama czuła się ze sobą źle, tylko dlatego, że ludzie w ten sposób ją oceniali. Więc kontynuowanie tej relacji nie było dla niej właściwie z żadnej strony korzystne. August tymczasem stał się niezwykle popularny, stał się ulubieńcem Paryżan, był finansowany przez państwo, zbierał najwyższe zaszczyty, także blichtr, luksus, bywanie na salonach stały się jego środowiskiem, które pokochał. Paradoksalnie, ponieważ wcześniej z Camille raczej wyśmiewali się z tego typu zachowania. Ona natomiast nie miała tyle szczęścia, pomimo wysiłków, pomimo własnej pracy, nawet jej wybitny walc nie dostał pozwolenia, tam nie było na tyle dużego zainteresowania, żeby mogła go wykonać w marmurze. Niestety wkrótce August znowu pojawił się na jej drodze, znowu z wielkimi obietnicami, znowu wyjechali z Paryża. Podejrzewam, że dla Camille była to kolejna nadzieja na to, że jednak August się zmieni i wybierze ją. Niestety, oczywiście okazało się, że nie miał takich zamiarów, natomiast po tym wyjeździe Camille zorientowała się, że jest w ciąży. Zorientowała się już będąc w Paryżu, gdzie bardzo dużo pracowała, w związku z czym była bardzo zmęczona i postanowiła na jakiś czas opuścić Paryż, żeby się zregenerować. I wówczas August zrozumiał, z jakiego powodu ona jest o wiele bardziej zmęczona niż dotychczas. Niestety
Na wieść o tym, że jest w ciąży, nie zareagował tak jak ona. Camille bardzo cieszyła się z tego dziecka. August wręcz przeciwnie. Był przelękniony, był zaskoczony, nie chciał oczywiście rezygnować ze swojego dotychczasowego życia ani formalizować związku z nią. Kiedy Camille wróciła do Paryża, została zaproszona przez swoich rodziców na obiad, ponieważ oni mieli nadzieję, że jej wyprowadzka ze wspólnej pracowni oznacza całkowite zerwanie stosunków z Augustem. Niestety na obiedzie, przez to, że Camille źle się czuła, zorientowali się, że ona jest w ciąży i było to dla nich niewybaczalne. Jedyną różnicą była reakcja Camille, która, tak jak powiedziałam, cieszyła się z tego dziecka i już aż tak nie brała do siebie reakcji swojej rodziny. No niestety w związku z tym, że ona musiała utrzymywać się sama i rzeźbienie jest bardzo ciężką fizyczną pracą, ciążę poroniła, co było dla niej ogromnym wstrząsem, dramatem, również dlatego, że nie mogła już ponownie zajść w ciążę. August zareagował z ulgą. Oczywiście czuł wyrzuty sumienia, natomiast mimo wszystko w jakiś sposób cieszył się, że nie będzie musiał brać odpowiedzialności za ich związek i za pojawienie się nowego człowieka w ich relacji. Natomiast to, co jest dla mnie niezwykle bulwersujące, to to, że rodzina Camille, która dowiedziała się o poronieniu, oskarżyła ją o aborcję i o zamierzone działania. Z racji tego, że byli niezwykle wierzącymi ludźmi, to uznali, że jest to przestępstwo z jej strony i jeszcze bardziej zaczęli ją wrogo traktować, jeszcze bardziej się od niej odwrócili. Myślę, że jest to bardzo podłe zachowanie z ich strony i bardzo źle o nich świadczy, ponieważ Camille nie miała od nich żadnego wsparcia, ani żadnej akceptacji, żadnego zrozumienia. A kiedy wydarzył się w jej życiu tak wielki dramat jak poronienie, utrata ukochanego i wyczekiwanego dziecka, oni wręcz zaczęli traktować ją jak morderczynię i oskarżyli o spowodowanie śmierci tego dziecka. Myślę, że była w bardzo tragicznej sytuacji, myślę, że musiała to bardzo silnie odczuć, co jeszcze bardziej pogłębiło jej problemy w relacjach, niechęć do świata, niechęć do wychodzenia do ludzi, ale też niechęć do Augusta. To był też czas, w którym Camille stworzyła rzeźbę przypominającą postać starej kobiety, która spotkała się tak samo z krytyką, jak i uznaniem za to, że tak naturalistycznie przedstawiała starą kobietę. Wydaje mi się, że głównym powodem, dla którego ona stworzyła taką postać, było wewnętrzne samopoczucie. Wydaje mi się, że ona po poronieniu czuła się dokładnie, jakby była już starą kobietą, którą już nic dobrego nie czeka w życiu, że jest bezwartościowa, pozbawiona swojej seksualności, właściwie skończona, bliska śmierci. I być może Camille po prostu przeczuwała, że jej życie nie zmierza w dobrym kierunku i że tak naprawdę stoi już na równi pochyłej i że lepiej nie będzie. Oczywiście ona jeszcze nie przekroczyła nawet 30 roku życia, natomiast miała poczucie i wydaje mi się, że obiektywnie można tak było również stwierdzić, że i jako artystka, i jako kobieta w pewnym sensie była już skończona. Związek z Rodinem był toksyczny, wiele zrobiła, aby się z niego uwolnić, aby stać na własnych nogach, aby nadal się rozwijać, nadal tworzyć. Natomiast miała poczucie, że już o kilka lat było za późno i że coraz trudniej będzie jej się uwolnić. Camille coraz częściej wpadała w stany depresyjne, nie wychodziła z łóżka, barykadowała się w swojej pracowni, nie wychodząc do ludzi, miewała omamy, o wiele swoich niepowodzeń obwiniała Augusta i swoimi wymyślonymi historiami bombardowała niewielkie grono swoich znajomych i osób jej przychylnych, co oczywiście na dłuższą metę stawało się coraz bardziej męczące. Do tego dochodził problem finansowy, ponieważ pomimo tego, że wspierał ją brat czy August Rodin, ona nie miała na tyle dużo zamówień, żeby na przykład mieć wystarczającą ilość pieniędzy na jedzenie.
więc była niedożywiona, nie miała pieniędzy na leczenie, coraz bardziej opadała z sił. Sytuacja Rodena natomiast stawała się coraz lepsza. Był niezwykle popularnym artystą, który otrzymywał mnóstwo zamówień, miał mnóstwo pracy. Do tego był na tyle uwielbiany przez Paryżan, że po prostu jego sytuacja materialna była również z miesiąca na miesiąc coraz lepsza. W roku 1898, czyli kiedy Camille miała 34 lata, po raz ostatni August obiecał jej świetlaną przyszłość, w którą ona uwierzyła. No i tak jak zawsze, po raz któryś już złamał jej serce. Natomiast było to ostateczne ich rozstanie po 14 latach bardzo burzliwej relacji, bardzo toksycznej, wyniszczającej, takiej, która myślę, że dla obojga była niezwykle trudna. Skończyła się. Oboje byli w dwóch różnych miejscach, zupełnie różnych miejscach pod względem życia, kariery, zdrowia. O wiele większą cenę za ten związek zapłaciła oczywiście Camille, która w tamtym momencie była odizolowana społecznie, która cierpiała na coraz większe problemy psychiczne. August stał się bożyszczem, był zapraszany na liczne salony, przyjęcia. Pokochał bardzo ten styl życia, którym wcześniej gardził i z którego wyśmiewał się razem z Camille. W tamtym momencie już nie mógł się do niej przyznawać i właściwie ich drogi całkowicie się rozeszły. To, co też jest ciekawe, to to, że im bardziej August stawał się popularny, tym coraz mniej tworzył, coraz bardziej oddawał się życiu osobistemu, życiu na salonach, zlecając swoje prace innym pracownikom. Camille wręcz przeciwnie, pomimo problemów zdrowotnych i psychicznych, tworzyła bardzo dużo. Po ich ostatecznym rozstaniu stworzyła m.in. rzeźbę Fala, która spotkała się z ogromnym uznaniem i którą Camille wprowadziła nowy nurt w naturalistycznym przedstawianiu rzeczywistości. I tak mijały kolejne lata Camille poświęcone wyłącznie twórczości, kiedy była całkowicie osamotniona, odizolowana, otoczona wyłącznie kotami. Jej obsesja na punkcie Augusta Rodena, oskarżenia o spisek, o trucie jej, o wysyłanie pracowników po to, żeby zniszczyli jej rzeźby, które najprawdopodobniej sama niszczyła w atakach szału, czego nie pamiętała później. Te obsesje coraz bardziej się nasilały. Praktycznie w każdym liście, które wysyłała do swoich znajomych, przyjaciół, osób, od których mogłaby otrzymać jakąś pomoc, wszystkie te listy dotyczyły właśnie Augusta Rodena, co dla otoczenia było coraz bardziej niepokojące i świadczyło o tym, że dzieje się z nią coraz gorzej. Tak naprawdę August starał się jej przez cały ten czas pomagać anonimowo, wysyłał pieniądze, starał się załatwiać pracę, kolejne zamówienia, natomiast jeżeli ona wiedziała, że to August jej pomaga, traktowała to jako kolejną próbę zawłaszczenia jej osoby, na pewno nie jako bezinteresowną pomoc czy miły gest z jego strony. Bardzo zabolał ją fakt, że nie otrzymała od państwa marmuru, żeby wykonać Wiek Dojrzały, swój wielki projekt, oraz to, że nie została wystawiona na światowej wystawie. I to spowodowało, że ona zaczęła myśleć o tym, żeby porzucić rzeźbiarstwo, ponieważ, no właśnie, miała wyłącznie talent, bardzo dużo pracowała i nic właściwie z tego nie miała. Pogrążała się w coraz większej biedzie, w coraz większym osamotnieniu, ale też w coraz większych osobistych problemach związanych z pogarszającym się stanem zdrowia. W listach do swoich znajomych, przyjaciół, rodziny coraz częściej już nawet nie prosiła, ale błagała, wręcz krzyczała o pomoc finansową, o wsparcie finansowe, ponieważ nie radziła sobie z utrzymaniem się. Została wyrzucona z pracowni przez komorników, w której mieszkała, przeniosła się do innej, do dużo gorszych warunków. Także jej sytuacja materialna, życiowa była coraz gorsza i właściwie nic nie wskazywało na to, że będzie kiedykolwiek lepiej. Jednym z jej ówczesnych przyjaciół, osób, które bardzo dbały o jej interesy i o
jej płynność finansową był Eugeniusz Bloch, który nie tylko kupował jej pracę, na przykład Kobietę przy kominku, ale również postarał się o to, aby stworzyć wystawę retrospektywną jej prac. Camille miała jedno oczekiwanie, nie zaprosić na tę wystawę Augusta Rodina. Sama pojawiła się, przyszła na autorską wystawę i nie została na nią wpuszczona, ponieważ tak źle wyglądała, że ochrona, czy tam osoby, które wpuszczały widzów, pomylili ją z bezdomną osobą. Nikt nie rozpoznał w tej kobiecie, młodej, pięknej, dumnej rzeźbiarki, o której pamiętał Paryż. Ostatecznie rozpoznał ją jej przyjaciel i wpuścił na tę wystawę. Natomiast pomimo tego, że ona wzbudziła ogromny zachwyt, jej prace wyglądały przepięknie, kiedy prezentowały się w odpowiednim świetle. Natomiast już o kilka lat tak naprawdę było za późno na taką wystawę. Camille była w tak złym stanie zdrowia, że nie miała już nawet siły czasami odpisywać na listy, a co dopiero wykonywać tak trudną fizyczną pracę, jaką jest rzeźbienie w kamieniach takich jak marmur czy onyks, które swoją drogą Camille uwielbiała. Także nawet taka wystawa, przypomnienie o Camille światu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ponieważ po prostu Camille była już w tak złym stanie, że pomimo wzmożonych zamówień nie była w stanie ich wykonywać. Kiedy Camille miała 49 lat, w roku 1913 zmarł jej ojciec, o czym dowiedziała się dopiero po jego pogrzebie. Prawdopodobnie rodzina po prostu nie chciała, żeby Camille pojawiła się na jego pogrzebie i w dniu, w którym zmarł, 10 marca 1913 roku, rodzina wysłała po nią karetkę z zakładu psychiatrycznego. Sanitariusze wywlekli Camille siłą z jej pracowni i wywieźli do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Oczywiście matka Camille oraz jej rodzeństwo zapewne czekali, aż ojciec Camille umrze, ponieważ na pewno nie zgodziłby się na to, żeby zamknąć ją w zakładzie psychiatrycznym. Zresztą po zamknięciu lekarze nigdy nie zdiagnozowali jej jako chorej psychicznie. Rodzina oskarżała ją o to, że jest obłąkana, natomiast lekarze przez właściwie cały okres jej pobytu w szpitalu zapewniali rodzinę, że należy ją jak najszybciej wypuścić. No niestety, rodzina miała na nią taki plan, żeby ją ubezwłasnowolnić. Powodów było kilka, między innymi to, że ojciec zapisał Camille większość spadku, ponieważ chciał, żeby ona była w końcu zabezpieczona finansowo i żeby mogła stanąć na nogi, nie martwić się o pieniądze, tylko zająć się tworzeniem, zająć się w spokoju rzeźbą. Po ubezwłasnowolnieniu jej cały ten majątek otrzymała jej siostra. Oczywiście kolejnym powodem były jej problemy psychiczne, natomiast one nie były na tyle duże, że trzeba ją było zamknąć w zakładzie, w którym warunki były w tamtym okresie tragiczne. Sale były przepełnione, pacjentów praktycznie w ogóle nie leczono. Często zdarzało się, że umierali śmiercią głodową albo z wychłodzenia, ponieważ tak mało pieniędzy było przeznaczanych na te placówki. Camille po tym, jak trafiła do szpitala, była przekonana, że jest to sytuacja chwilowa. Nie miała pojęcia, dlaczego tam się znalazła. Oskarżała o to Rodina, że przekonał jej rodzinę do tego, żeby ją zamknąć po to, żeby się jej pozbyć. I nigdy nie uwierzyła w to, że za całą tą sytuację są odpowiedzialni jej matka oraz rodzeństwo. Wydaje mi się, że to była kwestia tego, że taka świadomość, taka wiedza była po prostu zbyt bolesna. Podobno w tamtym okresie to nie była jednostkowa sytuacja. Zdarzało się także kobiety, które pracowały, które były artystkami, które wyłamywały się ze schematów patriarchatu, które nie wyglądały jak typowa Paryżanka czy typowa kobieta, cokolwiek to znaczy, które na przykład ubierały się ekscentrycznie, które żyły bez mężów, które żyły samotnie, były zamykane przez swoje rodziny w zakładach psychiatrycznych i oczywiście to nie miało na celu wyleczenia je z czegoś, ponieważ na nic nie były chore,
Po prostu chodziło o to, żeby takie jednostki odizolować od świata, żeby nie przynosiły hańby swoim rodzinom i żeby nie zagrażały światu, który stworzył patriarchat. Camille również ubierała się dość ekscentrycznie, mieszkała z kotami, mieszkała sama, nie miała męża, była rzeźbiarką, była artystką, w związku z czym nie pasowała do społeczeństwa i zapewne rodzina po prostu na tyle wstydziła się jej, że postanowili pozbyć się takiego kłopotu, jakim jest pracująca kobieta. To, co wydaje mi się najbardziej okrutne w całej tej sytuacji, to to, że matka na przykład zakazała lekarzom przekazywać korespondencję pisaną przez Camille adresatom, więc ona codziennie pisała dziesiątki, wysyłała setki, tysiące listów z prośbą o pomoc, o ratunek, o wypuszczenie jej z zakładu, przedstawiała swoją sytuację, w jakiej się znalazła. Mówiła o tym, że jest rzeźbiarką, że zaszła jakaś pomyłka, prosiła, błagała, krzyczała o pomoc i wszystkie te listy były po prostu zamykane w szpitalnym archiwum. Wydaje mi się, że dla człowieka zamknięcie bez podania powodu, bez informacji, na jak długo ją zamknięto, jest jakimś rodzajem sadyzmu, jest jakąś karą, która jest po prostu nieludzka, a takie odcięcie od świata, bez również informacji, że nie może się kontaktować, jest jakimś spotęgowaniem tego. Ponieważ wydaje mi się, że dla tak osamotnionej osoby brak kontaktu ze światem, zresztą lekarze też o tym mówili rodzinie, że kontakt ze światem zewnętrznym może jej tylko pomóc, a brak tego kontaktu, brak odpowiedzi, brak reakcji na to, co się z nią dzieje, musiał być dla niej po prostu traumatyczny. Nie mam słów, żeby opisać działania rodziny Camille, zwłaszcza, że jej brat, młodszy brat, którego tak kochała, w którym pokładała ogromne nadzieje, który bardzo długo był jej bliski, był również artystą, był pisarzem, był dyplomatą, był znaną osobistością, był niezwykle religijny, wierzący i niestety zasłaniając się Bogiem, zasadami, skazał swoją siostrę na taki los. Po zamknięciu w zakładzie Camille już nigdy nic nie wyrzeźbiła. Podejrzewam, że miało to związek z tym, że nigdy nie zaakceptowała swojej sytuacji, nigdy nie uznała, że jest u siebie w domu, zresztą trudno się dziwić, i w związku z tym, że straciła swoje życie, straciła swoją wolność, postanowiła również nie tworzyć. Podejrzewam, że ból, rozpacz, nieumiejętność odnalezienia się w tej sytuacji spowodował, że po prostu żyła w poczuciu utracenia swojego życia. Camille Claudel ostatecznie spędziła w zakładzie psychiatrycznym, w swoim więzieniu 30 lat. Tak naprawdę dopiero po 20 latach przestała o siebie walczyć, przestała mieć nadzieję i wiarę w to, że kiedykolwiek z tego zakładu wyjdzie. Przez te 30 lat ani matka, ani siostra nie odwiedziły jej ani razu. Brat był u niej kilkanaście razy, przychodził, odwiedzał ją co 2-3 lata. Podejrzewam, że było to dla nich dość problematyczne. Być może bali się jej reakcji, ponieważ ona do końca była osobą świadomą, logicznie myślącą, dokładnie wiedziała, co się wokół niej dzieje i jakie potem oczywiście, jakie mogą być faktyczne powody jej zamknięcia. Przed śmiercią Auguste Rodin otrzymał muzeum, które było nazwane jego imieniem i jedną salę w tym muzeum przeznaczył na pracę właśnie Camille Claudel. Być może ludzie domyślali się, być może wiedzieli, jaki spotkał ją los, gdzie przebywa ta wielka rzeźbiarka. Natomiast nikt tak naprawdę nie postarał się o to, żeby stamtąd ją wypuścić. Być może po prostu nikt nie miał prawa do tego, a może po prostu los wielkiej rzeźbiarki był ludziom obojętny i doceniali jej twórczość, natomiast jej życie nie było dla nich aż tak istotne. I tak w wieku 80 lat Camille Claudel zmarła w
1943 roku, a w trakcie II wojny światowej zmarła na odmę płuc i nikt nie zgłosił się po jej ciało. Została pochowana w szpitalu, w zbiorowym grobie. Później po latach starano się odszukać jej ciało, niestety nie udało się, także do dziś spoczywa na terenie swojego więzienia. Z jednej strony można powiedzieć, że Camille poniosła porażkę i została ukarana za to, jakich wyborów dokonała, natomiast moim zdaniem zdecydowanie to, co ona wygrała poprzez swoją postawę, to właśnie autonomia, wolność, pozostanie w zgodzie ze sobą, twórczość, niezwykłe dzieła, których dokonała, także uważam, że jest absolutnie osobą, która zwyciężyła i która jest niesamowitą inspiracją. W tym odcinku inspirowałam się książką Agnieszki Stabro, Masz na imię Camille. Uważam, że jest to świetna książka na temat życia i twórczości Camille Claudel, ponieważ pani Agnieszka Stabro przetłumaczyła korespondencję Camille na język polski, która dotychczas nie była przetłumaczona, więc można zanurzyć się w jej prywatnych listach i doświadczyć tego, co czuła Camille na różnych etapach swojego życia. Myślę, że jest to ogromna wartość, ponieważ jesteśmy w stanie wyobrazić sobie i empatyzować z tą kobietą, a wydaje mi się, że jej życie po prostu było niezwykle trudne. Powstały również 2 filmy na temat życia i twórczości Camille. Pierwszy dotyczy jej życia przed zamknięciem w zakładzie psychiatrycznym, drugi dotyczy tego okresu, kiedy już była zamknięta w szpitalu. Natomiast wydaje mi się, że one są na tyle wygładzone, że nie do końca przedstawiają realia życia tej kobiety. Zwłaszcza pierwszy film, który został nakręcony, ponieważ główna aktorka była zafascynowana życiem i twórczością Camille i poprosiła rodzinę o prawa autorskie do scenariusza. Otrzymała je, ale pod warunkiem, że nie przedstawi ich w złym świetle, co moim zdaniem świadczy tylko o tym, jak bardzo wstydzili się swojej historii i tego, co zrobili tej kobiecie. Niemniej uważam, że warto zapoznać się z biografią tej kobiety, ponieważ była nie tylko niezwykłą artystką, ale również bardzo konsekwentną, odważną osobą, która była wierna swojej twórczości i też drodze, którą wybrała, będąc młodą osobą. Także dla inspiracji, dla zrozumienia, jak czasami trudno jest być lojalnym wobec własnej twórczości. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnym przenosimy się do Rosji i przyjrzymy się pewnej rosyjskiej poetce, do czego serdecznie Was zapraszam.